Przed rozpoczęciem naprawy zmierz szczelinomierzem odległość pomiędzy modułem bębna i modułem dewelopera. Szczelina z tyłu może być nieco inna niż szczelina przednia. Koniecznie zanotuj wyniki pomiarów. W pierwszej kolejności należy zdemontować przednią obudowę bębna. Wykręć jedną śrubę i wciśnij specjalnie oznaczone zabezpieczenie. Zabezpieczenie znajduje się pod strzałką. Wciśnij je i zdejmij przednią obudowę bębna. Zazwyczaj właśnie teraz ruchoma osłona toneru i sprężynka wyskakują ze swojego miejsca. Osłona toneru musi być przekręcona w lewą stronę. Natomiast sprężyna musi znajdować się w tym otworze. Teraz zdemontuj sprężynę, osłonę toneru i zabezpiecz je na czas naprawy. Wykręcając dwie śruby, uważaj na miedziane podkładki, które nie są magnetyczne i mogą się zgubić. Wykręć dwie śruby z tylnej części unitu. Tu również musisz uważać na dwie niemagnetyczne podkładki. Jeśli zgubisz podkładki, to musisz zastosować inne, również niemagnetyczne. W przeciwnym razie możesz mieć problemy z sekcją dewelopera. Delikatnie odseparuj sekcję dewelopera i zabezpiecz ją na czas naprawy. Sekcja dewelopera musi być przechowywana na płaskiej, czystej powierzchni. Zdemontuj zabezpieczenie osi bębna, miedzianą podkładkę i tulej je w przedniej części modułu. Oś bębna posmarowana jest smarem przewodzącym napięcie. Uważaj, żeby się nie pobrudzić i nie usuwaj tego smaru. Wyciągnij oś bębna z tylnej części modułu. Czarna zębatka po prawej stronie wałka światłoczułego może wypaść w czasie jego demontażu. Czarna zębatka będzie później instalowana na nowy bęben światłoczuły. Zwolnij z zabezpieczenia z tyłu rolki ładującej i wyjmij ją wraz z tulejkami.
Pamiętaj, że biała tulejka zawsze znajduje się w przedniej części modułu. Zabezpiecz rolkę ładowania na czas naprawy, a następnie oderwij brązowy profil z listwy czyszczącej bęben. Brązowy profil odkleja się łatwo, ale uważaj, żeby go nie połamać. Wykręć 2 śruby z listwy czyszczącej. Delikatnie unieś i wyjmij zużytą listwę czyszczącą. Uważaj, żeby nie połamać 2 plastikowych pozycjonerów w czasie demontażu listwy czyszczącej. Usuń resztki zużytego toneru i przygotuj nową listwę czyszczącą bęben. Zainstaluj nową listwę czyszczącą i wkręć 2 śruby. Przyklej ponownie brązowy profil. Na profilu są 3 otwory, które ułatwiają ponowny montaż. Zdejmij z rolki ładowania białą tulejkę i zainstaluj ją do modułu bębna. Sprężyna nie może być zakrzywiona, a biała zębatka może obracać się tylko do góry. Wsuń rolkę ładowania do białej tulejki, a następnie wepchnij lewą stronę rolki wraz z czarną tulejką na swoje miejsce. Czarna zębatka może obracać się tylko do góry, a sprężynka pod tulejką nie może być skrzywiona. To jest przykład skrzywionej, niepoprawnie zainstalowanej sprężynki. Sprawdź, czy sprężynka wygląda w ten sposób i przygotuj nowy bęben światłoczuły. Zainstaluj zębatkę napędową na nowy bęben światłoczuły. 2 pozycjonery idealnie pasują w 2 otwory na bębnie. Włóż bęben światłoczuły do modułu i wsuń z lewej strony oś bębna. Z prawej strony zainstaluj tulejkę, podkładkę i metalowe zabezpieczenie.
Tulejkę musisz obracać, dopóki nie wejdzie cała do otworu. Pokręć bębnem we wskazanym kierunku i sprawdź, czy obraca się on bez oporów. Przygotuj nowy chip bębna. Pamiętaj, że są 4 różne chipy dla poszczególnych unitów. Rozetnij lub odklej czarne folie w tylnej części bębna. Zwolnij zabezpieczenie z boku tylnej obudowy. Zwolnij zabezpieczenie znajdujące się od spodu. Pamiętaj, żeby nie obracać modułu wywoływania. Zdemontuj osłonę chipa i 2 białe koła napędowe. Wyjmij chip z uchwytu i odłącz przewód. Podłącz nowy chip i wsuń go do uchwytu. Zainstaluj białe koła napędowe, a następnie wepchnij tylną obudowę na właściwe miejsce. Białe koła napędowe mają tendencję do wypadania, więc użyj małego śrubokręta, żeby je zatrzymać na miejscu. Przyklej ponownie folię. Jeżeli folia jest zniszczona, możesz użyć foliowej izolacji elektrycznej. Zwróć uwagę, jak ponownie połączyć moduły we frontowej części. W tylnej części jest taka sama zasada łączenia modułów. Wkręć ponownie 2 śruby zabezpieczające w tylnej części modułu. Nie dokręcaj śrub do końca, przygotuj szczelinomierz i notatki z pomiarami. Przy pomocy szczelinomierza ustaw poprawną odległość pomiędzy modułami i dokręć 2 śruby zabezpieczające. Wkręć ponownie 2 śruby zabezpieczające w przedniej części unitu, ale nie dokręcaj ich do końca. Ustaw przy pomocy szczelinomierza moduł bębna i moduł dewelopera w odpowiedniej odległości i dokręć 2 śruby zabezpieczające w przedniej części unitu. Zainstaluj ponownie ruchomą osłonę toneru wraz ze sprężynką. Sprężynkę wepchnij do tego otworu.
Sprawdź, czy osłona toneru pracuje poprawnie. Musi obracać się w lewo. Zainstaluj ponownie przednią obudowę i wkręć jedną śrubę zabezpieczającą. Upewnij się, czy obudowy przylegają do siebie poprawnie. Tak zregenerowany zespół bębna zainstaluj ponownie do kserokopiarki.